Siema, witam. Dzisiaj Runemaster pod Frostbite'a. To jest totalny mroźny szef, a na którego wpadłem tak, że zobaczyłem te budki i pomyślałem, że trzeba jakiś build pod to ogarnąć. Z tego co ogarniałem tam, ile ludzi pod co gra Runemasterami na rankingach w Last Epoch Toolsach, no to nie jest najpopularniejszy build. Ludzie raczej tam grają z Elemental Nową, ale mi Elemental Nowa nie siadła, bo dużo unikatów potrzebuję na LP2 i to takich, że na styk tam mają dowalone rezisty i takie dobre staty. Później jeszcze rezisty tam z blessów mają, że tak jak nie masz max rolla na blesie, no to rezistów nie masz, że te buildy tak na styk są zrobione. A to co ja ukleiłem, to nie wymaga tak idealnie skraftowanych itemów i zostawia ci troszkę tam miejsca na te rezisty, że to nie jest tak, że jak blessa nie masz na max rollu 75, to nie będziesz miał kapa, co nie? Od razu powiem, że minusem buildu jest ward, bo jeśli nie kastujesz i nie zabijasz mobów, no to masz go mało. Jak zaczynasz każdą mapkę albo tam przed bossem, musisz sobie troszkę nastakować, tak przynajmniej do 10 000, no 10 000 jest takie wygodne. No i na samym początku żre manę strasznie, więc jak nie masz na girze albo na pasywkach mana regenu, to no musisz się z tym liczyć, że będzie mana żerne. Za bardzo nie polecam przed tak 80 zmieniać się w ten build. Trochę też minusem jest to, że musisz tak obserwować buffy, kiedy ci schodzą, żeby tak maksymalnie optymalnie grać, ale to w sumie nie musisz tego robić, to taki min-maxing rotacji tylko. A plusy są takie, że no jesteś po prostu szefem CC-ków. Wszystko zamrażasz, zasięg jest powalony, damage jest ok. Ja nie mam jak zawsze idealnego buildu, bo nie dokraftowałem, chciałem się podzielić jak najszybciej moim buildzikiem, więc nie mam najlepszych itemów. A damage już jest tak przyjemny, że na ten moment jak mam tą korupcję 700 robię, no to no nie ma totalnie problemu z żadnymi mobami. Luźno będę dobijał do 1000 co najmniej. I to no. Takie korupcje wyższe to zaraz pokażę, tylko powiem na czym polega buildzik. I się też nie przestraszcie, że teraz tak mało warda mam, bo to wyciska tak, jak normalnie bijesz to tak powyżej 14 000, czasem 20, jak dużo mobów jest. Jedyny problem z tym buildem to miałem czasem na Orobysie, no ale jak znasz walkę i nie dajesz się hitnąć z czegoś obvious, no to damage na pewno ci wystarczy. A build polega na stakowaniu freeze rate multiplayera właśnie przez budki, bo przez to więcej bierze z Frostbite'a. Rotacja jest łatwa, tylko musisz pamiętać, że później jak będę omawiał skillki, to powiem dokładnie, ale ważne jest ustawienie skilli na barze, żeby inwokację zawsze tą samą robić, czyli że rzucasz sobie shielda, zmniejsza otrzymywane obrażenia i zwiększa twój damage, bo trochę tam freeze multiplayera ma. No i jak rzucisz to, rotacja wygląda tak, że inwokacja, wardzik, teleport, baraż, no i sobie bijesz moby. Flame ward daje ci mana regen, inwokację musisz pamiętać, żeby rzucać jak ci możesz co cooldown, ale najlepiej, najbardziej optymalnie rzucić inwokację jak widzisz, że zaraz ci się kończy. On tak zaczyna świrować, kręcić się, o, w tym momencie i rzucasz sobie kolejne i tak bijesz. Wardzik nabijany. Tutaj jest ward z samego castowania. Jak zabijesz moby, to będziesz miał jeszcze więcej tego warda. Więc, no wygląda to git. Tam wiadomo, że jeszcze ruszasz się, no to nie zawsze kastujesz, ale no proszę, bez zabijania mobów. 18 000 warda. Dobra, to teraz jeszcze na szybkości pokażę, jak to wygląda na takich wyższych korupcjach. Twoją największą obroną jest atak, więc jeśli nawet masz mało warda, ale pierwszy uderzysz jakiegoś moba, no to on będzie zamrożony i ci nic nie zrobi. Tutaj pierwsze lepsze może być arena. Na wejściu masz mało warda, więc musisz uważać. Ale jak już zaczniesz coś bić, no to jest chillera. W teleporcie masz darmowego spela, więc najlepiej go rzucać na baraża. Ale jeśli masz mało many, to możesz na inwokację, ona ci dużo zwróci wtedy. Dobra, jeszcze może pokażę na takiej normalnej mapie, jak to wygląda. Baraż przed siebie, w którą stronę idziemy.
Tylko no właśnie widać, jak jest mało mobów, to nie da się jakoś wysoko nastakować tego warda. Ale jak są, to no, powinno być powyżej 14 000 co najmniej. Dobra, to zaczniemy od skilli. Najważniejszy oczywiście Frostclaw. No to jest nasz główny damage. Nie będę omawiał każdej pojedynczej pasywki, to tylko te takie główne albo ważniejsze jakieś, a kolejność dodawania to w planerze będzie. Tu w drzewku mana cost jest ważny, bo jak nie masz mana regenu, czuć koszt tego spela. Tutaj szybko chcesz damage i ward, to przyjemnie zaczyna się grać. Długość elementów jest ważna, bo przy tym Frostbite dłużej siedzi, a to jest dotka. Ta część na dole ci zwiększa koszt, ale dużo więcej bijesz i clear jest ładniejszy, bo więcej wylatuje tych projectili. Możesz tutaj punkcik cisnąć zamiast tego tutaj, Artora, jeśli się czujesz komfortowo z maną. Grałem z tym, grałem bez tego. Różnicę można odczuwać dopiero na jakichś wyższych koraptach. Jak testowałem to na większości bossów, to jest whatever. Inwokacja. Tutaj bardzo ważny jest order. Jaki spell rzucisz, to jest zależne od tego, jakie spele masz na action barze. A kolejność speli chcesz mieć zawsze taką, żeby był lód, ogień, lód. Wtedy zawsze się rzuci shieldzik. Nawet jak będziesz spamował cold spell. Właśnie przez tą pasywę zawsze się Frostguard rzuci. A reszta to co? No żeby ci manę refundowało, bufek żeby był dłuższy, staki na runik energii, no i żeby runki ci dawały jakieś bufki. Kolejny teleporcik. Próbowałem z Flame Rushem grać, żeby brandować bossy. Bardzo niewygodne to było. Miałem lekkie problemy z maną. Teleport jest przydatny po to, żeby refundować koszt kolejnego spela. No ja lubię baraż sobie rzucać po tym. Po teleporcie masz jeszcze tam lekkiego buffka, ale to z pasywek. A i jeszcze Frost Rate Multiplier po teleporcie, no bo tego lubimy jak najwięcej. Barażyk, on nam czyści drogę i stakuje Frostbite'a, więc chcemy jak najwięcej go. Chcemy większego kołna ze spela, bo projectile są samonaprowadzające, więc jeśli użyjesz Frost Baraża tam do góry, to wszystkie moby na górze powinny dostawać go. No i Flame Ward. Tutaj najważniejsza odnoga, żeby regało ci manę i żeby miał 2 staki. To jest priorytet, bo z maną możesz zobaczyć, że masz problemy. Ogólnie jak masz mniej niż 12 mana regenu, to mocno czuć. Nie chcesz jakoś tego giga jak najwięcej mieć, ale nie chcesz tego mało, powiem tak. Flame Ward ci zwiększa ładnie pyk. Tutaj colda jest dużo, bo przez rękawiczki, ale to powiem zaraz, więc no, gear. Zacznijmy od głowy, bo inne warianty buildów grają właśnie pod tamtą elemental nowe na głowie. My, że tego nie gramy, to sobie możemy jeszcze jakieś tu resisty wpieprzyć, bo ogólnie też tamten hełm jest bardzo drogi. Tutaj jest baza ważna, żeby ci spendowaną manę dawało w warda i jeszcze mana regen. A tak to najważniejsze, co ty tu chcesz mieć, to szansa na Frostbite'a i inteligencja. Później jakieś resisty i może, nie wiem, może jakiś cold damage. Ja tu mam giga nieidealne staty, więc na każdym itemie tylko mówię, jakie są najważniejsze, a te takie staty, co mi się nie podobają, to w planerze po prostu są podmienione. Bo na przykład tutaj dodge rating, no to jest useless, ten armor jest taki, niech będzie, ale no wolałbyś mieć coś na damage. Brońka, no to ten unikat jest całkiem spoko, daje ci sporo necrotic resista. Im większy masz level, tym więcej go zostajesz. Daje ci też cold damage i freeze rate multiplier, no to jest git. Na LP tu jest najważniejszy freeze rate multiplier, jak wszędzie. No tu unlucky niestety mi nie siadło jakiś spell lighting damage. Zamiast tego chcesz mieć albo koszt spelli zmniejszony, albo cold penetration. Kolejnym ważnym unikatem daje ci nie dość, że szanse na Frostbite'a, freeze rate multiplier to dość dużo ward retention za każdy uncapped cold resi. Więc chcesz go mieć tam dużo powyżej 75%. Pomaga to w utrzymywaniu warda. Na reliku próbowałem 2 reliki. Jak chcesz full damage, no tylko, że to jest mega drogie, no to Elder Aya jakiegoś z levelem do Frostclawa. Reszta to obojętne albo resisty jakieś bierzesz, albo cokolwiek na damage over time, czy jakieś tam cold spele, cokolwiek. Tylko te itemy są giga drogie, więc jak grasz Merchanta, no to nie polecam. Jak grasz Cofa, no to powodzenia z dropem. Tylko to jest pure na damage, a Twisted Heart daje ci defy. Za każdy cast spela
dostajesz warda. Grałem na oba, no to od ciebie zależy, czy chcesz szybciej nabijać warda, czy więcej bić. Z offhandem to samo. Ważne, żeby mieć katalysta jakiegokolwiek, bo to tam w pasywkach, jedna pasywka ci nie będzie działać, jak nie będziesz miał katalysta. Baza ważna, że tak samo jak z headem, że mana spendowane lidzie w warda i mana regen. Tak to freeze rate, multiplier i wszystko na damage. Ten czwarty szansa na slowa, to tu cast speed net byłby lepszy. W planach, że będzie podmienione. Próbowałem z ward per second, to z takim dużo wolniej mi schodził ten ward, ale no nie zauważyłem różnicy w przeżywalności, bo jak coś już zamrozisz, no to nie ma znaczenia, czy masz 14 000 warda, czy 15. Ja to nawet nie dawało tak dużo, tylko jakieś 200. Neck. Na necku bardzo ważne, chcesz mieć szansę to shred armor on hit, bo to całe nam się zamienia w szansę na frostbite'a. To jest najważniejsze i na necku możesz mieć tego najwięcej. To jest najważniejsza stata na necku. Tak to klasyczne freeze rate multiplier i cold damage. Plus jakieś resisty. Na necku też jest ważna baza, bo freeze rate multiplier chcemy tego jak najwięcej. Na ringach no baza już jest mniej ważna, chciałbyś te mieć szafirowe, ale na przykład drugi mam Ruby Ringa, bo potrzebowałem resistów na Fire. Ringi służą do freeze rate multiplayera i żeby popodbijać jakieś resisty. Pasek. Ten pasek daje dużo defów, bo lubimy ward per second, ward gain per on kill i ward retention, tylko on jest drogi. Tutaj się pojawi, jakie ceny były na markecie z LP, albo w ogóle ile on kosztuje, no to jest chore w tym momencie. Jak chcesz inny pasek, to tam sobie dajesz freeze rate multiplayer i dobijasz jakieś defy. Obojętnie jakie w sumie, resisty czy cokolwiek. Defensywnie nie będzie tak dobre jak ten, ale zawsze jakiś freeze rate multiplier. Cześcik. Na czeście szansa na frostbite'a, inteligencja, jakieś resy. Bazy na czeście są bardzo drogie. Najlepiej jakbyś miał tu mana regen, czyli opulent ropesy albo freeze rate multiplier na Celestialu, ale no jeśli na markecie grasz, to raczej tego nie kupisz, bo ceny są kosmiczne, a dla cofów to tylko mówię, że szukacie tak prio, to jest Celestial Raiment. No i teraz najważniejsza część, czyli buciki. Snowdrifty, koniecznie. Im więcej freeze rate multiplayer, tym więcej cold pena na frostbite. Chcemy tego jak najwięcej. No więcej chyba nie muszę mówić. Na tym się opiera build. Idole stakujesz mana efficiency na frostclawie, bo koszt many boli. Drugi affix to cold damage overtime, bo dotka. To są te dwa duże. Te lekko mniejsze to frostbite duration, żeby jak najdłużej trwało. I docelowo no cold damage overtime. A na tych małych to sobie dobijasz resisty jakieś. Jak się da, to increase damage overtime. Teraz blessy. Najważniejszy bless, wiadomo, frostbite can hit, jak największa szansa. Freeze rate multiplier, tutaj musicie się zaprzyjaźnić z Lagonem. A nareszcie to tak naprawdę obojętne. Możecie dobijać resistami, albo tutaj zamiast fragility on hit to armorek na przykład. Tutaj jakiś void resi, ja lubię ward gain on kill. Ale resisty są spoko, bo to zawsze troszkę cold resów. A jeszcze lighting mam idealnie z tym. I pasywy. W magowym nie ma tu żadnych alternatyw, nie ma co myśleć. Lecicie to samo co ja, to nam się odpala, ale to nie jest jakieś giga mocne. Na Runemasterze. Tu też mało co da się zmienić tak naprawdę. Najważniejsze to co mówiłem wcześniej. Armor Shredzik na Frostbite Chance'a, no to chcesz 7 punktów. Cooldown Recovery co 4 inta. Inta chcesz jak najwięcej. Nie polecam się zmieniać w ten build, jak nie masz tak 60. Dużo rzeczy ci się nie podpala i no, będzie słabsze. Przez tą część masz po teleporcie movement speed większy i cast speed. Możesz tu więcej punktów dać. A tak to co? Tutaj musisz pamiętać, żeby to działało, musisz mieć na offhandzie katalyst. Jakikolwiek, jest dużo rodzajów katalystów, ale musi to być katalyst, nie może być jakiś shield. Na broni, no my mamy unikat, ale jeśli nie będziesz miał unikatu, no to fajnie, żebyś miał sceptra, bo to daje ci ward retention, my to lubimy. Jak coś cokolwiek tu jest nakryta, kryt jest dla nas praktycznie useless, bo nasz główny damage to nie jest spell, tylko frostbite. Coś tu jeszcze było takiego ważniejszego? O, do tego na przykład potrzebujesz 50 inta, to ci tu mana regen jest ważny. No i jeszcze to, że dostajesz warda za kastowanie. My to lubimy. A takie liquid punkty, no to na przykład z tego możesz zabrać. Albo z tego, bo tu jest tylko wardzik. Niby to 100 warda, ale
odczujesz różnicę, no ale jak bardzo potrzebujesz punktów, no to możesz wyciągnąć, a gdzie potrzebujesz bardzo punktów, no to możesz na przykład na takie resisty, to sobie tutaj dobijasz. Ogólnie jak zmieniasz się w ten build, to możesz tutaj mieć nawet 6 punktów i później sobie zabrać. Ostatnia część to tutaj jest taczki Arcane Momentum, bo ci dają cast speeda, jak castujesz. Tutaj chcemy freeze rate multiplier, oczywiście, a tutaj cold pen, bo to działa na dotę. Nawet ten cold damage liczy spoko, bo przez nasz idol HP nam spada, a procentowo dostajemy warda. Przez damage od razu leci nam full HP, a że ward jest na current health, czyli ile masz w tym momencie, no to przydatne. Jak uważasz, że nieprzydatne i albo jakieś liquid punkciki chcesz pieprzyć, no to jeszcze niby tutaj możesz pod mana regen. Nie masz na tyle dużo many, żeby to jakoś giga oddało, bo im więcej many masz tutaj przy 6 punktach, to więcej mana regenu. Dużo lepsza jest ta pasywka, jeśli masz 50 inta. Wszystko chyba powiedziałem. Jeśli coś zapomniałem, to będzie albo w opisie, albo tam komentarz przypnę. Buildzik nie jest najpotężniejszy, ale jest przyjemny, no i da się wysokie korapty robić. Tytuł jeszcze wrzucę do jakiego korapta tam idzie z łatwością dojść. Szczególnie, że mam na ten moment niewymaksowany, a taki korapt 700 jest bardzo łatwy. Więc no, jak się buildzik podoba, no to tam klasyczne YouTube'owe subek i te sprawy. A ja się żegnam, dzięki za uwagę. Elo Benz, cześć.